Dzień dobry! Dzisiaj omówię zdjęcia filmu Władcy Umysłów z 2011 roku, którego reżyserem jest George Nolfi. Dał się poznać bardziej jako scenarzysta i jego filmy powinniście znać. Ultimatum Berna, Likwidator czy Ocean 12 Dogrywka. W filmie zastosowano wiele szerokich kadrów. Skąd taka koncepcja twórców? Fabuła opowiada o losach mężczyzny i kobiety. Ich przypadkowe spotkanie powoduje, że tych dwoje niemal od razu czuje, że ciągnie ich ku sobie. Film traktuje o losie, o przypadku, o przeznaczeniu. Poza główną parą kochanków mamy bohaterów, którzy odpowiedzialni są za ścieżkę człowieka. Wiedzą, co komu jest pisane i muszą dbać, by ta osoba nie zboczyła z drogi. Drogi wyznaczonej przez... No właśnie, przez kogo? Najwyższego, sędziego, króla, pana, Boga, ojca. To w filmie nie jest powiedziane. Nie zostaje wskazana konkretna siła rządząca, ale przypomina się, że takowa jest. Nazywana jest szefem. Wspomniałeś o zezwoleniu. Od kogo? Od prezesa. Kogo? Tak go nazywamy. Wy używacie innych imion. Szefem lub prezesem, zależnie od polskiego tłumaczenia. Widz może łączyć szefa z dowolnym bóstwem czy inną siłą stwórczą. Jak mu pasuje, taką konotację wysnuje. Dla moich rozważań nie jest ważne, co jest tą siłą, ale że w ogóle taka jest. Przyjrzyjmy się teraz zdjęciom fabularnym. Oglądając film ma się wrażenie, że obrazy w szerokim planie przeważają w scenach, w których można pokazać akcję inaczej. Wiele ujęć ukazuje elementy obrazu w otoczeniu tła, przez co w kadrze wydają się bardzo małe. Nie skupiamy się na tych elementach, a widzimy je w kontekście miejsca, w którym się znajdują. To nie znaczy, że to miejsce jest ważne. Reżyser wyraźnie nie skupia się na konkretnym miejscu czy wybranych miejscach. Skupia się na kadrach. Zobaczcie te ujęcia. To plany zbliżeniowe. Pokazują twarze bohaterów, aby można było skupić się na emocjach, które wyrażają mimiką aktorzy. Są też plany nieco szersze, na przykład amerykańskie, ukazujące prawie całą sylwetkę, czy plany pełne przedstawiające całe postaci. Ale to wciąż nie są plany prezentujące tło w taki sposób, jak plany szerokie. Są miejsca w filmie, w których reżyser nadużywa kadrów ogólnych, czyli na tyle szerokich, że postać nie jest już w nim taka ważna. Powiedziałem nadużywa, bo czy jest sens stosować tak szeroki plan w tym przypadku? Nawet Thompson ma szefa. Albo tutaj. Nie umiemy czytać w myślach. Kiedy masz podjąć decyzję, twój mózg rozważa opcje, które można przewidzieć. Wiemy, kiedy zboczysz ze ścieżki. Będąc blisko, wyczuwamy, że to się stanie. Plan ogólny w filmie przeważnie ma za zadanie wprowadzić w scenę, zorientować odbiorcę w przedstawianej sytuacji, pokazać, gdzie znajduje się bohater, albo pokazać otoczenie, które ma duży sens fabularny. W wielu scenach Władców Umysłów te kadry ogólne są stosowane wewnątrz sceny, które raczej moglibyśmy nazwać urozmaiceniem wizualnym, niż przekazaniem ważnej informacji o otoczeniu, której właściwie nie potrzebujemy. Zobaczcie tę scenę. Najpierw mamy zbliżenia rozmawiających bohaterów, a następnie ich działanie pokazane w planie na tyle szerokim, że widać nadmiar otoczenia. Nadmiar, bo czy jest ono potrzebne odbiorcy w tej scenie? Zaznaczę, że rozmowa nie dotyczy pejzażu miasta, który widać w oddali, czy wody, po której płynie statek. W tej scenie, nie licząc ujęcia wprowadzającego, które jest w planie pełnym, podczas rozmowy, która ujęta jest w planach bliskich, są 4 kadry szerokie. 2 z nich są umotywowane treścią rozmowy. W pierwszym przypadku bohaterowie rozmawiają o właściwościach wody. Woda ma dziwne właściwości. Blokuje jasność odczytu drzewa decyzji. W drugim mamy ujęcie bohaterów na tle miasta, bo oto dowiadujemy się, że protagonista będzie szukał swojej wybranki, pomimo że nie wie, gdzie ona jest. Będziesz jej szukał, prawda? Nie znajdziesz. Postarają się o to. Ujęcie miasta, gdy to wypowiada, ma sens, bo pokazuje, że to szukanie igły w stogu siana. 2 pozostałe szerokie plany nie mają uzasadnienia, a wręcz wprowadzają chaos wizualny. Zatem, czy te kadry możemy traktować jedynie jako urozmaicenie wizualne?
Nie. Mają one za zadanie wszczepić w podświadomość widza, a potem w niej utrzymać przekonanie, że szef gdzieś tam jest i ma kontrolę nad wszystkim tym, co się w tej historii dzieje. Szerokie plany podkreślają byt tej siły stwórczej, o której tylko wspomina się w filmie, nie wyjaśnia, ale podkreśla kilka razy. Myślenie o wyższej sile ponad człowiekiem i jego działaniami jest ważne, by widz przyjął prezentowane w filmie treści. Cała historia o przeznaczeniu, o wyznaczonej człowiekowi drodze życia, o jej zmianie i konsekwencjach ma sens tylko wtedy, gdy przyjmie się jeszcze istnienie szefa. To on w końcu jest ostatnim ogniwem odpowiedzialnym za wszystkie decyzje kroczących po świecie omawianej fabuły bohaterów. Ale dlaczego szerokie kadry mają sugerować istnienie siły wyższej? Zobaczcie przykład z filmu Martwe Zło 2. Są tam sceny, które ukazują przemieszczanie się złej siły. Nie jest ona w żaden sposób określona jak przez ruch kamery. Oto punkt widzenia kamery staje się punktem widzenia tej nieludzkiej mocy. Spójrzcie, jaki kadr został zastosowany. Nie wąski, a szeroki. Pozwala on bardziej wczuć się w sytuację nadprzyrodzonej siły, a przede wszystkim ten zabieg nadaje istnienie tej sile. Nie wizualizuje jej, ale sprawia, że widz wie i czuje, że coś jest. Coś większego i silniejszego niż człowiek. Zastosowanie kadru bliskiego nie dałoby takiego efektu, bo skupiłoby uwagę odbiorcy na konkretnym fragmencie kompozycji, jak na przykład na bohaterze. W tym kadrze chodzi o to, by pokazać coś, ale nie skupić uwagi widza na czymś konkretnym. Dlatego szerokie plany nadają się do ukazania omawianego szefa w fabule. We Władcach Umysłów zastosowane kadry ogólne nie stanowią punktu widzenia szefa, jednak mimo to są delikatną sugestią wobec widza, że jest on gdzieś w pobliżu i czuwa nad całą opowieścią. Obserwuje ją. Tutaj te kadry nie są tak oczywiste jak w przypadku Martwego Zła. Na koniec przytoczę jeszcze kilka ujęć, które podkreślają istnienie czegoś ponad przedstawionymi bohaterami. Mamy kilka ujęć nieba o różnych porach. Nie jest to może dosłowne oznajmienie, że coś niematerialnego tutaj jest, ale takie obrazy odciskają się w podświadomości widza. Kilka ujęć w szerokim planie jest nagrywanych z góry, co również może podkreślać wyższy byt. I zobaczcie to ujęcie. Mały człowiek wobec wielkiego malowidła na suficie. Zresztą z motywem religijnym. I jeszcze spójrzcie na ostatnią scenę wykorzystującą szerokie kadry. Zwróćcie uwagę, że plan szeroki wtrącony jest dokładnie, kiedy wspomina się szefa. Natchnęliście mnie. Natchnęliście też prezesa. Dla mnie jest to bardzo dobre wykorzystanie planów szerokich, tak zwanych ogólnych i bardzo dobre wtrącenie ich do filmu w taki sposób, aby nie wychodziły przed opowiadaną historię i przede wszystkim jej nie zaburzały. Nie jest to jedynie słuszna droga do wykorzystania takich kadrów i właśnie dlatego język filmu jest tak piękny, bo nie jest z góry matematycznie określony. Jeżeli oglądaliście film Władcy Umysłów, to napiszcie, czy współczesna historia miłości dwojga ludzi, którzy byli sobie pisani, podobała Wam się. Ja wiosennie się już z Wami żegnam. Do zobaczenia!